Życie jesteś chwilą, życie tyś mym snem. Życie tyś dniem krótkim, przemijasz jak cień. Boże, tu na ziemi, aby kochać Cię, mam ten jeden dzień. Witajcie drodzy w Woli Bożej. Ja mam na imię Tomek, jestem częścią katolickiej, międzynarodowej wspólnoty Echo of God Fiat. Po polsku będzie znaczyć to tyle co Echo Boga Fiat, jak się pewnie domyślacie. Celem wspólnoty jest przybliżenie bez wątpienia największego daru Bożego. Daru życia w woli Bożej. Dar ten jest pozornie znany. Przedstawiany był przez świętych wielu pokoleń jako spełnianie woli Bożej. Różnica jest jednak naprawdę duża, ponieważ spełniać wolę Bożą należy, jednak żyć w woli Bożej koniecznie trzeba. Tematem dzisiejszych rozważań jest duch wojny. Dzisiaj będziemy o nim mówić, o jego taktyce jego działania. Przyjrzyjmy się na początek słowom z Ewangelii Świętego Łukasza. W rozdziale 12, w wersecie 39 przeczytamy taki tekst. Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie opuściłby swego domu. W czasach Jezusa złodzieje włamywali się do domów najczęściej poprzez podkop. Taktyka nieprzyjaciela duszy jest podobna. Wykorzystuje on na przykład ucieczkę przed rachunkiem sumienia, zwlekanie ze spowiedzią świętą. Na skutek zapomnienia swoich grzechów właściciel nie jest świadomy swych słabych stron. Nie może więc ustawić w newralgicznych punktach czujek, współpracować, po prostu inaczej mówiąc, z łaską. Jest jak nieobecny, jak śpiący gospodarz, który dopiero gdy zostanie okradziony z pokoju ducha, z radości czy innych skarbów, odkrywa szkodę i mówi: ła, Boga nie ma, Boże gdzieś był. Ale gdzie ty byłeś, bracie, wtedy, gdy opuszczałeś rachunek sumienia, czy zapomniałeś o spowiedzi świętej? Idźmy, kochani, o krok dalej. Popatrzmy teraz w Ewangelię Świętego Jana, rozdział 10, werset 10. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i zniszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Wiele lat temu kapitan Edward Murphy pracował nad projektem dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Denerwował się i dosłownie przeklinał pewnego technika, który notorycznie popełniał błędy. Napisał na jego temat, że jeśli cokolwiek może być zrobione źle, to ten człowiek zrobi to źle. I po pewnym czasie takie myślenie stało się znane jako prawo Murphy'ego. Nic nie jest łatwe, na jakie wygląda. Wszystko wymaga więcej czasu, niż można się spodziewać. Jeśli cokolwiek może pójść źle, na pewno pójdzie i to w najgorszym możliwym momencie. Wielu ludzi nawet może i nie słyszało o Edwardzie Murphym, ale większość z nas zna prawo Murphy'ego. Jego negatywizm przyjął się i nadal wywiera wpływ na świat. My jednak wierzymy w Boga. Wierzę, że Bóg ma prawa, które całkowicie różnią się od prawa Murphy'ego. Być może świat spodziewa się, że w naszym życiu będzie działo się prawo Murphy'ego. Może chce tego demon, ale my powinniśmy stawiać opór negatywnemu myśleniu i zamiast tego stosować prawo Boże. Zgodnie z Bożymi zasadami może być nam ciężko. Będą się jakieś pojawiać wyzwania, ale zawsze mamy żywą nadzieję, bo mamy Jezusa Chrystusa. Zawsze możemy wyrazić siebie przez wiarę i miłość. Zawsze możemy ufać, że Bóg jest po naszej stronie. Negatywne myślenie nieuchronnie prowadzi do negatywnego życia. O ile bardziej moglibyśmy cieszyć się swoim życiem, gdyby Twoje myśli były zgodne z Bożym prawem, z Jego wolą, a nie z prawem Murphy'ego. Bóg ma dla Ciebie wspaniałe życie i chce, abyś przeżywał je w pełni. Pragnę rzucić Ci wyzwanie do życia w oparciu o Boże prawo, o Bożą wolę i do nieustannego napełniania swojego umysłu
i swojego serca, swojej duszy pozytywnymi myślami. Nasz zawsze chwalebny Jezus powiedział coś świętemu Piotrowi, co utkwiło głęboko w mojej pamięci. Włóż miecz w swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. I rozpatrując tę glosę, czy inaczej mówiąc słowo, zdanie, warto zastanowić się, czy chodzi o miecz doczesny czy wieczny. Ale jedno wiadomo na pewno, że miecz jest obosieczny, to znaczy, że potrafi tak samo ściąć głowę, jak i zatracić duszę człowieka na wieczność. Strategia szatana polega na wywołaniu w człowieku lęku, strachu, a musi to być widocznie jego skuteczna broń, skoro najczęściej się nią posługuje w walce z człowiekiem. Lęk otwiera drogę ogniu piekielnemu. Oznacza to, że szatan ma dostęp do człowieka wówczas, gdy go już zastraszy. Wywołanie strachu jest metodą działania szatana, który wie, że w takim stanie człowiek jest najłatwiejszym jego łupem. Szatan uderza w człowieka na wzór celnego pocisku do tarczy. Znak to, że jest celnie wymierzone, z ogromną siłą i znienacka. Taka jest taktyka i sposób walki szatana z człowiekiem. Strach, podobnie jak demon, ma wiele imion. Strach mocno buduje na naturze i jednym z nich jest demon wojny. To najgorszy z demonów, ponieważ uosabia wszystkie inne demony razem wzięte. Porównajmy. Zły duch specjalizujący się na przykład w namawianiu kogoś do kradzieży albo do gwałtu. W przypadku wojny, kradzież czy gwałt jest zwykłą codziennością. Ponieważ, jak mówił święty Maksym, na wojnie nie ma ratunku. Natomiast ludzie pragnący wojny są ludzkimi potworami według Dydyma. Nie są nawet ludźmi, tylko demonami. Demony nawet nie kuszą tych ludzi. Są już tak zdeprawowani. Nawet wilk nie zagryzie wilka. Dlatego biada tym ludziom, którzy staną przed Bogiem w dniu sądu i zamiast być naśladowcami Syna Bożego, Jezusa, zaczęli być naśladowcami Kaina, Saula czy Decjusza. Warto przygotować się do walki duchowej ze złym duchem. Ale jak to zrobić? Zdradzę wam pewną tajemnicę, która jednocześnie nie powinna być żadną tajemnicą i o której powinni wiedzieć wszyscy ludzie na naszej planecie. Jeśli chcesz pokonać złego ducha, jeśli chcesz pokonać wszelkie demony w swoim życiu, swoje problemy, swoje kłopoty, jeśli chcesz się tego wszystkiego wyzbyć, odmawiaj różaniec. Chwal Boga poprzez pozdrowienie anielskie. Aby móc sprzeciwić się we właściwy sposób, błogosławiony Alan z La Rouche dzięki objawieniom świętego Dominika przekazał, iż przeciwnym wojnie jest w pozdrowieniu anielskim, w tymże różańcu lub po prostu w naszym Zdrowaś Mario, chociaż raz wypowiedzianym, jest słowo Jezus, ponieważ Jezus jest księciem pokoju, stąd odmawiając często pozdrowienia anielskie, pozbawiamy demona wojny mocy i jego wpływów i na poszczególnych ludzi, jak i na rządzących tym światem. Na pozdrowienia anielskie też zwraca uwagę święty Ludwik Maria Girgion de Montfort, kiedy mówi: wiedzcie, że Zdrowaś Mario to modlitwa najpiękniejsza ze wszystkich po Ojcze Nasz. To najpiękniejsze gratulacje, jakie możemy złożyć Maryi. Te bowiem gratulacje Najwyższy kazał Archaniołowi złożyć, aby pozyskać jej serce. Zdrowaś Mario, odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem, z pokorą, nie za szybko, bo modlitwa to nie pociąg pośpieszny. Według świadectw świętych pozdrowienie anielskie właśnie jest nieprzyjacielem szatana, który zmusza go do ucieczki. Młotem, który go miażdży, jest uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Pięknie też mówił o tym święty Franciszek z Asyżu, pewnie
Słyszeliście? Gdy wymawiam Zdrowaś Mario, wtedy uśmiecha się niebo. On to gdzieś widział w sercu. Radują się aniołowie. Ziemia się weseli, drżą szatani. Odmawiajmy pozdrowienia anielskie często. A zobaczysz, że w twoim życiu będą dziać się cuda i będziesz błogosławić dzień, w którym żeś w to uwierzył, uwierzyła i zaczęłaś to robić. A ja się z wami żegnam i zapraszam do następnej naszej konferencji na temat życia w woli Bożej. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Życie jesteś chwilą, życie tyś mym snem. Życie tyś dniem krótkim, przemijasz jak cień. Boże, tu na ziemi, aby kochać Cię, mam Cię.